dobry. Dzisiaj pojedynek Amerykanie kontra Rosjanie z perspektywy radzieckiej. No, tradycyjnie na zasadach clan-based. Oczywiście zaczynamy tutaj od rozbudowy laboratorium, zbierania skrzynek oraz budowania tam złóż na złożach syberytu, kopalni syberytu i szubu naftowego na nafcie. W laboratorium badamy to, co jest na ekranie. To znaczy zaraz będzie. Ropę dlatego, bo musimy, opol dlatego, bo będziemy zbierać, czego zwykle Amerykanami nie robimy i dlatego nie badamy tego zwykle Amerykanami, bo to straty czasu. Ale tutaj Rosjanami akurat przydają się małpy. I rozwinięcia technologii dlatego, ponieważ dają różne przydatne bonusy. Można sobie dokładnie przeczytać, co one dają po najechaniu na ikonkę w laboratorium. Głównie dlatego, bo przyspiesza budowanie budynków, przyspiesza tam, wydobycie ropy, zmniejsza jej zużycie i takie różne fajne sprawy. Tutaj troszeczkę nie ma o czym mówić, bo wszystko, co robię, to widać, nie ma co tu dużo gadać, zbieram tutaj sobie skrzynki na bieżąco i co ważne, żaden ludzik się tutaj nie nudzi. W laboratorium od razu jest 6 ludzi i żeby każdy ludzik miał coś do roboty, bo inaczej żaden ludzik nie ma prawa stać przez dłużej niż sekundę. Drugie laboratorium od razu buduję, ponieważ czas na rozbudowę 10 minut. Coś z tymi ludźmi trzeba zrobić. Nie będzie tyle skrzyń, żeby można było ciągle zbierać. A budynków też nie będziemy tak aż dużo budować. Na razie. W laboratorium jakie zobacz. Zaraz tutaj przesunę jakie będzie. Uzbrojenie buduję. Równie dobrze można zbudować syberytowe albo czasoprzestrzenne. Ja tutaj zacząłem akurat od uzbrojenia. Będę badał bazuki i drugie rozwinięcie uzbrojenia. To jest jedyna linia obrony Rusków tutaj na zasadach, Rosjan raczej na zasadach clan-based, ponieważ czym innym się wybronisz przed najlepszą strategią dostępną w grze, czyli raszem wyrzutniami rakiet. Nie ma innej opcji. Niczym innym się nie wybronimy, więc musimy tutaj robić bazuki i koszary. Drugie rozwinięcie uzbrojenia dlatego, ponieważ zwiększa zasięg rakiet i można więcej tych ludzi z bazukami zatrudnić. Bo też jest ograniczenie. Jeśli nie mamy żadnych rozwinięć uzbrojenia, to jest to 2 bazukarzy, przy pierwszym 3, przy drugim 4 i tak dalej. 4 bazukarzy ma już na tyle siłę, że mogą jako tak się wybronić. Zwłaszcza jeśli są 2 koszary i tam z dźwigami nawet. W drugim laboratorium od razu tutaj buduję syberytowe, ale jeszcze nie czasoprzestrzenne. Dlaczego? Ponieważ chcę jak najszybciej zrobić pierwsze rozwinięcie syberytowe, które przyspieszy wydobycie syberytu. Co będzie potem bardzo ważne. Później zobaczymy dlaczego. A tutaj na razie też będę badał te małpy. Karabinerię i łopatologię, jak to nazywam. Gdyż to się naprawdę przyda potem przy obronie. Potem to będzie widać. Tutaj zbieram małpy, będę też zbierać tutaj program mapy, ale na razie nie zbieram. To lecimy dalej. Warsztat też tutaj buduję, rozbudowuję na fabrykę, gdyż będę robił dźwigi, co ważne. I tutaj wykrycie syberytu, nie wiem po co nie jest potrzebne, przecież gram na Amerykanów. Ale to nic. Lecimy dalej, szukam małp. Uda. Już tutaj wychodzę z bazy. Tutaj przesuwam badania i buduję trzecie rozwinięcie. Badam trzecie rozwinięcie technologii. Dlaczego? Gdyż akurat pewnie mi brakuje syberytu do zbudowania roboty. Nie. Z jakichś względów nie buduję jeszcze tych laboratorium czasu przestrzennego, co jest bardzo ważne przy ludzkich. Aha, bo chciałem co zrobić? Zrobić trzecie rozwinięcie technologii zanim ten. Trzecie rozwinięcie technologii też jest bardzo przydatne, ponieważ przyspiesza budowę pojazdów i zwiększa defensywę budynków. Tutaj na razie nic ciekawego. Cywilna rozbudowa. Będę tutaj budował dźwigi. Idziemy dalej. Co się tu dzieje? Buduję... Aha!
Buduje alaskitową elektrownię. Przepraszam, że tutaj nie pamiętam dokładnie co robiłem, ale to nagrałem dawno temu. Więc nie będę tutaj już dobrze pamiętał, co dokładnie robiłem. W każdym razie, no, można wszystko tutaj modyfikować. Dźwignie są, w sumie są niezbędne. Ale co? Ale jeśli jesteśmy pewni, że nie gramy na jakiegoś mistrza tutaj owara, no to nie zbuduję tam 7 rakiet do 10 minuty, no to z tymi dźwigami nie musimy się aż tak bardzo spieszyć. Może wystarczyć jeden. A jeśli gramy na, no, powiedzmy sobie szczerze, już nubów, no to możemy sobie już je darować w ogóle. Co tu dalej będę robił? Będę kradł skrzynię ze środka. Co jest... Amerykanin już je od dawna zbiera i warto czasem tam się zagrać mapoludem i tam, no, nieco skrzyń tam albo ukraść, albo też zniszczyć, żeby Amerykanin sam nie wie. Amerykanin przez ten cały czas, co ja tutaj robię różne rzeczy, buduje wyrzutnie rakiet. Trzecie rozwinięcie technologii na razie badam, gdyż jeśli badałbym teraz w czasoprzestrzennym laboratorium, to po prostu brakłoby mi prądu na tutaj, no, wszystko naraz. Tutaj przerzucam różnych mechaników na lepszych. Ważnym jest, żeby zawsze używać mechaników, którzy mają jak najwięcej doświadczenia i jak najmniej doświadczenia potrzebują do następnego poziomu. Jeśli ma 3. poziom i potrzebuje 1000 doświadczenia, ma 2. poziom i potrzebuje 1000 doświadczenia do osiągnięcia tam 3, no to się nazywa tak żargonowo promechem i bardzo wcześnie będzie mógł zdobyć 10. poziom. Najważniejsze jest expić takich mechaników Amerykanami, gdyż oni mają zdalne sterowanie. Rosjanami jest mniej ważne, ale też się przydaje. Tutaj buduję dwie pary koszary? Jak to się po polskiemu mówi? Nieważne, dwie pary koszar. I dlaczego w tych właśnie miejscach? Ponieważ jakby zbudowały je trochę dalej już, no to wyrzutnie rakiet mogłyby potem nie dosięgnąć nawet zamurków, tutaj murków, no tych urwisk, no tych skałek, co by było bardzo niepożądane. Rozbieram te bunkry, ponieważ potem będę je budował nieco z tyłu bazy ze spowalniaczami czasu. A limit na Clan Base to są 4 bunkry niestety, więc trzeba bunkry oszczędzać nieco. Lecimy dalej, no bo trochę wieje nudą. Tutaj już badam w czasoprzestrzennym laboratorium wszystko, co się nieco opóźniło, ale to nie jest aż taki problem. W sumie no to powinienem to zrobić lepiej. Powinienem już mieć mniej więcej pierwsze rozwinięcie czasoprzestrzenne. Ale zaraz mi skoczy drugie rozwinięcie uzbrojenia, więc nie będzie tak źle. Tutaj zmieniam na niektórych mapoludów na żołnierzy, żeby mógł teleportować wyrzutnie rakiet bazukami w ich zasięg i żeby te mapoludy mogły było do tych rakiet naparzać. Te rakiety powinny się niedługo pojawić. No, cofnę nieco. Lepiej nie. O, tutaj nasłuchuję, czy już nie jadą te rakiety. To jest bardzo ważne, żeby nadsłuchiwać właśnie, czy przeciwnik właśnie nie jedzie. Piechoty nie będzie słychać, ale tutaj no, na pewno nie zaatakuje piechotą. No tutaj już usłyszałem, że jedzie. I co? Tutaj buduję laboratorium, żeby przeciwnik nie mógł mi wjechać prosto do bazy, do środka. Przeciwko Arabom to jest bardzo ważne, ale przeciwko Amerykanom nie. No nawet obeszłoby się bez tego. Bez tego, ale to już nieważne. Tutaj co? Teleportuję bazukera, żeby spróbować wyteleportować te wyrzutnie rakiet w kierunku moich koszar. To o czym mówiłem, żeby małpy mogły bić. I co? Udaje się? To się udaje. Niestety bez rozwinięć czasoprzestrzennych, no to nieco opłatnie idzie. Próbuję tutaj ratować, gdy teleportuję z powrotem, no ale niestety czasem się zdarza coś takiego. No, jak się można bronić przeciwko właśnie rakiet rushom, jak ja to nazywam?
wywnioskować można tutaj no, z mojej gry. Strzelasz spowalniaczem zwykle z kosza, potem strzelasz bazuką, która jest z przodu, którą wcześniej wyteleportowałeś też z teleportacyjnej, żeby można było się pozbyć wyrzutni rakiet. Jeśli nawala tam pojedyncze rakieta, czy tam coś, można po prostu nawalać atakuj obszar bazukami. On tutaj mi atakuje laboratorium, co jest średnio ważne, ale jeśli naprawiałbym to laboratorium przez cały czas, no to on by na tym uzyskiwał bardzo dużo doświadczenia. Więc czegoś takiego no, nie należy naprawiać, zwłaszcza, że ten pierwszy atak już minął i będę stawał się tylko mocniejszy. Będę mieć coraz to więcej tego, coraz to lepsze rozwinięcia czasoprzestrzenne. Po tym jak skończy chyba drugie, to już on nie będzie tam dużego zagrożenia rakietkami przedstawiał, zwłaszcza jeśli ukończy te spowalniacze czasu na bunkrach, które powinienem już mieć. Ale niestety nie zrobiłem rozbudówki cybertowej zawczasu. Tutaj to co? Rosjanami, jeśli wytrzymamy ten pierwszy atak tymi rakietkami amerykańskimi albo arabskimi, zależy kto nas atakuje, no to będziemy mieć już trochę już z górki. Będzie coraz to łatwiej. Tutaj strzelam na ślepo z spowalniaczy i teleportacyjnych. Może coś tam być, może na przykład budować koszary. Arabowie czasem tak robią. Albo może być jakiś zapomniany snajper. Warto coś tam czasem strzelić. Co tam dalej? No nic się nie dzieje. Tutaj atakuje mnie już rakietkami. Bierze mi do bazy. Widać, że no nieco już się zapomniał, albo już nie może wytrzymać tego zmagania. W końcu to jest już 14 minuta gry. On siedzi tutaj od 4 minut już. A Rosjanin staje się tylko coraz silniejszy z czasem. I staje się słabszy. Tutaj wystarcza już, że mu właściwie obijam te rakiety i nie muszę ich tak naprawdę no jakoś specjalnie micromanagementu robić jakiegoś z bazukami, mogę je po prostu już brać. Nie ma ich na tyle, żeby stanowiły dla mnie zagrożenie. Nie mają na tyle siły. Zaczynam już budować spowalniacze czasu. Tutaj nic się nie dzieje, tutaj na ślepo zrzucam spowalniaczami. Z racji, że nie ma żadnego obrażenia. Teraz to ludzi z dźwigów włożyłem do fabryki, ale w razie zagrożenia natychmiast mnie wyjął. Tutaj nuda. Spowalniacze czasu można robić komputerowe, ale to schodzi nieco. Lepiej jest zrobić takie i włożyć do nich małpę. Dlatego też wcześniej zbierałem małpy. To pole spowalniające się kumuluje. Od dwóch spowalniaczy jest silniejsze. Jest nie tylko takie dłuższe, czy tam no, większe, ale też silniejsze. Jak jest 4, no jak są już 4, no to jest, no to ma mniej więcej zasięg rakiety, jeśli jest mniej więcej tak ustawione. I no po prostu no, nie ma już możliwości podjechać do tego. Mam rozstawione specjalnie tak, żeby nie można było tych spowalniaczy czasu bić bez wjechania w ten, no, w zasięg kosza. Tutaj no, atakuje mnie rakietką w laboratorium, ale to już nie ma znaczenia za bardzo. No i tutaj jest no, ostateczny atak, no bo co możesz z mnie zrobić z kampiącym Ruskiem? Nic. Albo mógł poczekać te 20 minut, aż ja zbuduję jakieś ciężkie działa. No albo no mógł zrobić to, co robi. Ciężko się na to patrzy.
wyciągnąłem tam soldatów, tam pasuki, to niszczę co on tam zrzucił, ale to już to tak. Tutaj już nieco zchizowałem, bo zaatakowałem samą piechotę, ale no, czasem tak wystarczy. Zwłaszcza jeśli już wiesz, że przeciwnie niczego nie ma i chcesz jak najszybciej skończyć rozgrywkę. I co dalej? No nic. GG. No i tyle, dziękuję.